Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. Łazienka marzeń. Fajnie taką mieć i ja mam nadzieję, że do takiej dążycie, jeżeli planujecie w ogóle remont łazienki. Co zrobić, aby taką mieć? No cóż, to jest proste. Tak naprawdę trzeba sobie wyobrazić, w jakim wnętrzu dobrze się będę czuł i tak realizować. Ale to w takim razie po co taki odcinek o trendach, modzie i tak dalej? Bo warto naprawdę podpatrzyć niektóre rozwiązania. No dzisiaj będzie o kilku takich aspektach, ale będzie też na przykład o nowinkach takich technicznych, które ułatwiają nie tylko życie, ale też oszczędzają pieniądze. A to chyba ważne. Będą dwie niespodzianki, na które w sumie czekaliście. No dobra, czekaliście na jedną, o drugiej nie wiedzieliście, bo jeszcze tak naprawdę tego nie ma na rynku. Powiem Wam dzisiaj o aktualnych trendach w kolorach, w ceramice, w płytkach, w dodatkach typu lustra, półki i tak dalej i te rozwiązania technologiczne. A jeżeli chodzi o te dwie niespodzianki, no powiem Wam tak, zrobiłem coś takiego, czego jeszcze nie ma na rynku, ale pracując przez te 20 lat jako projektant, ja widzę, ile razy ludzie budżet przekraczając podczas remontu i się wściekają, bo w połowie stają i już kasy nie ma. No i tak myślę, no to jak z tego wybrnąć? Ile razy słyszeliście, że ktoś przekroczył budżet o 80-100%? Albo że fachowiec wydał kasę nie na to, co potrzeba, albo nie spodziewaliście się, nie zdawaliście sobie sprawy, że po prostu jeszcze to i to trzeba będzie dokupić. Dlatego zrobiłem kalkulator kosztów łazienki. Coś, co samo automatycznie Wam podpowiada, co jeszcze będziecie musieli zakupić. Nie tylko podpowiada, bo tylko też daję Wam przykłady tego. Mówię o średniej cenie, o minimalnej cenie, tak, żebyście wiedzieli, jaki jest pułap najtańszych, średniej. Oczywiście wpisujecie też swoją cenę, ale najważniejsze, że jest automat, który jeżeli wpisujecie wannę, to Wam podpowiada. Jeszcze musisz dokupić to i to. Jeżeli wpisujesz kabinę prysznicową, pamiętaj o brodziku lub odpływie. Brodzik, dobra, to pamiętaj o syfonie i tak dalej, i tak dalej. Materiały wykończeniowe, budowlane, wszystko tam jest zrobione. Niektóre elementy będą się wykasowywać, niektóre dokładać w zależności od tego, co będziecie zaznaczać, że chcecie mieć w swoim wyposażeniu. Myślę, że fajne i ciekawe. No dzięki takiemu kalkulatorowi nie tylko oszczędzicie czas i pieniądze, lecz przede wszystkim remont pójdzie bez stresu. A to w ogóle już jest szczęście, jak taki remont może przejść bezstresowo, bo będziesz po prostu przygotowany. Dobra, jak już mam tą autopromocję, to o tej drugiej niespodziance, bo nieraz mi pisaliście o tym, żebym napisał e-book i jest jak urządzić łazienkę. E-book, gdzie zebrałem całą swoją wiedzę i napisałem krok po kroku, jak zaprojektować swoją łazienkę marzeń. Na co zwrócić uwagę, jakie wymiary powinny być, jakie są możliwości rozwiązania, jak sprytnie urządzić małą łazienkę, większą. No takie małe kompendium wiedzy. Wszystko wziąłem, całą swoją wiedzę wrzuciłem do e-booka, rozpisałem na poszczególne działy i jest. Koszt 24,90. Wydaje mi się, że ok, ale serio, napiszcie proszę, czy według Was jest to dużo, czy mało. Pierwszy raz wydałem e-booka. Nie wiem. Napiszcie, czy według Was jest to ok za to, co proponuję w tym e-booku. Zanim zaczniemy, jak zwykle proszę o subskrypcję, łapkę w górę i zapraszam do siebie na Instagram. Przede wszystkim zaczniemy od kolorów, bo tu się działo i dzieje sporo. W końcu coś się zaczęło dziać, bo ostatnimi czasy mieliśmy dosyć odważne kolorowe łazienki w różnych kształtach, bo i sufity kolorowe, i płytki, i armatura, ceramika, a teraz w tym roku, no powiem Wam, że no troszkę się to zmienia, bo idziemy, jak zobaczycie na inspiracjach, w ogóle dzisiaj będzie mnóstwo inspiracji, myślę, że to nie jedną osobę ucieszy, idziemy w kolory stonowane, to znaczy, zaraz wszystko wyjaśnię, słuchajcie, idziemy w biały, bo biały zawsze jest ponadczasowy, tak, ale od dawien dawna łazienki zaczynają być nawet w monokolorze, całe białe. Wtedy, dobra, idziemy często z dodatkami, ceramiką kolorową, no o tym też jeszcze wspomnę, ale faktycznie idziemy w białe kolory, idziemy w kolory ziemi, czyli beże, brązy, szarości też. Idziemy w takie stonowane. Dlaczego? Jak będę mówił o stylach, które obowiązują w tym roku, jeżeli chodzi o łazienki, to wspomnę też o tym. Kolory w łazience nadal obowiązują, ale delikatne, pastele i wtedy nie robimy tak jak ostatnimi laty, że mieliśmy i kolorowe ściany, i kolorową ceramikę, armaturę, sufity, tak? Nie. Albo jedno, albo drugie.
Wróciliśmy do tego, co uważam, że nie jest złe, że baza, podstawa jest stonowana. Albo właśnie biała, jak wspomniałem, albo w przyjemnych, delikatnych kolorach ziemi, a ewentualnie armatura, ceramika czy sufit jest zmieniony. Troszkę poszaleliśmy. Co jeszcze często się zdarza, o tym też jeszcze wspomnę. Mamy większość ścian jasnych, stonowanych, a jedna tylko jest kolorowa. Plus ewentualnie jakaś tam ceramika. No dobra, jak ta ceramika, no to co z nią? Słuchajcie, o dziwo. Serio o dziwo, bo to nie jest coś, co ja czuję. Jeżeli chodzi o wanny, to znowu wracamy do wolno stojących. W dużej mierze producenci nas zasypują. A jak producenci zasypują wannami, takimi rozwiązaniami, no to czują, nie? Czują, że to się będzie sprzedawać po prostu. Czy dobre rozwiązanie? Tak, jeżeli masz na to powierzchnię, niekoniecznie przy małych łazienkach. Moje zdanie oczywiście, to możesz mieć inne. Nie mówię, bo wanny wolno stojące bardzo ładnie wyglądają. Bardzo ładnie wyglądają, a szczególnie właśnie w takich wydaniach, w takich kolorach. To może się podobać. Nie wiem, czy dobre to będzie w utrzymaniu czystości, ale cóż tam, zaszaleć nieraz trzeba. Także wanny wolno stojące, jestem zdziwiony, ale faktycznie wygląda na to, że będzie się dużo więcej tego projektowało i sprzedawało. A jeżeli chodzi o umywalki, to też to jest bardzo duża zmiana, bo sporo umywalek robimy też wolno stojących, czyli z tym postumentem. Wow, to naprawdę ładnie wygląda. Ja bardzo lubię. Zobaczcie na przykład ten projekt. Umywalki mogą być naprawdę różne. To mogą być takie małe arcydzieła sztuki. To naprawdę fajnie wygląda. Ale jak zwykle. No jak masz małą łazienkę, to musisz się zastanowić, bo jedna taka, kurde, że fajnie, że ktoś wejdzie i powie, no powiem Ci, nie spodziewałem się. Taka mała łazienka w bloku 2x2, tu żeby umywalka tak ciekawie wyglądająca, super. Ale wtedy zazwyczaj nie masz szafki pod umywalką. No i tu już się zaczyna według mnie dylemat, co wybrać. Wygląd czy funkcję? Na to musicie sobie sami odpowiedzieć. Jak kupicie ten e-book, to tam jest właśnie różne rozwiązania w małych łazienkach, tak więc można wtedy ewentualnie postawić na umywalkę z postumentem, no a gdzie indziej poszukać tego miejsca do przechowywania kosmetyków, płynów, papieru i tak dalej. To jest jedno. Druga rzecz z umywalkami, jeżeli nie wolno stojąca, bo jednak chcesz tą szafkę, to o innych dziwnych kształtach. Tak, ewentualnie to mnie się spodobało pod względem wyglądu. Tak, frezy na ceramice, czyli jakieś takie zdobienia. Tylko znacie mnie, także to ładnie wygląda, ale będzie ciut trudniejsze w utrzymaniu czystości. Jest to ceramika, tak więc to też nie jest problem, bo z ceramiki łatwo schodzi, ale trudniej niż z gładkiej powierzchni. Nie ma bata, musi tak być. Ubikacje złote. Kurde, jak tron. Ja Wam powiem, bogacimy się po prostu. Taki kraj, że już na złotych tronach może siedzieć, ale coraz częściej tak jest, złote. Ale ogólnie pastele, tak jak mieliśmy swojego czasu czarne, grafitowe, ubikacje zazwyczaj umywalki, tak teraz wszystkie kolory, jakie możemy sobie wymyśleć prawie. Tak więc to jest to. Podobają mi się umywalki te z wzorami, z fryzami, wanny wolno stojące też, ale ja bym sobie mógł pozwolić na to, gdybym miał dojście z każdej strony. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy wkomponowalibyście do małej łazienki w wannę wolno stojącą? Bo to fajnie wygląda. Dobrze, to teraz powiem o tych rozwiązaniach technologicznych, bo uważam, że powinniśmy w każdym pomieszczeniu i tylko w łazience o tym pomyśleć. Tym bardziej, jak to nam oszczędzi nie tylko pieniądze, ale jest po prostu funkcjonalne. Taka podstawa z podstaw to baterie z perlatorem, czyli to jest taka siateczka na końcówce kranu, która napowietrza nam wodę i do 60% daje wrażenie, że jest więcej tej wody niż w rzeczywistości jest, czyli oszczędność pieniędzy. Uważam, a to jest takie minimum, na które musimy się zdecydować. Poza tym termostaty. Termostat zazwyczaj był gdzieś tam w bateriach prysznicowych, wannowych, ale coraz częściej jest też w bateriach umywalkowych. To jest fajna oszczędność, bo nie czekasz na ciepłą wodę, tylko od razu tak, jaką ustawiłeś, powiedzmy na 38 stopni, to masz. Kolejna rzecz. I to Wam powiem, bo byłem ku temu sceptyczny, to sensory w bateriach.
No byłem sceptyczny, bo jak ktoś ma kota, to chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, bo kot się pobawi tym, napije się od razu bez kłopotu. No ale widzę, że coraz więcej jest takich rozwiązań. No, udowadniają nam producenci, że to będzie się sprzedawało. Nie wiem, może zaklinają rzeczywistość, ale coś w tym jest, bo każdy producent coraz więcej tego ma w swojej ofercie, no i coraz więcej proponuje. Oraz coś, co już mamy kilka lat, ale jest chyba teraz większa świadomość, a to jest fajne, bezkołnierzowe miski WC. Tak, to też uważam, że teraz nie powinniśmy kupować innych. Nie wiem, jeżeli znacie jakiś powód, dlaczego z kołnierzem jest lepsza, mnie nie przychodzi do głowy, to dajcie znać. Po pierwsze, mniej wody, po drugie, łatwiejsze w utrzymaniu wszystości. No i taki trend, no jak najmniej sprzątania w łazience często, tak? Nie wiem, czy to przeze mnie, przez te moje filmy, nie wiem, może coś w tym jest, ale faktycznie wiem, jak rozmawiam z klientami, każdy chce mieć fajną, po prostu pod względem wizualnym, fajną, praktyczną łazienkę, ale dużo rzeczy osób mówi, ja mogę zrezygnować z jakichś rzeczy, na przykład z tych fryzowanych umywalek, byle było tylko łatwiejsze w utrzymaniu czystości, bo mnie się nie chce szorować, nie chcę być więźniem w swoim domu. I słusznie, tak, no trzeba zdecydować się, zastanowić się, na co chcesz postawić. Ja uważam, że w domu powinny być 2-3 rzeczy takie, że ktoś wejdzie i powie, kurde, fajnie, ale to wymyśliłeś. I może to być akurat ta umywalka, i jasne, czemu nie? Oczywiście nie wszystko w łazience, tylko w salonie, w kuchni też powinno się takie rzeczy robić. Nie 2-3 rzeczy w całym domu, w mieszkaniu. Bo wtedy będzie to ciekawe. I tyle. Ciekawe, czyli nie nudne. Dobra, płytki. A tu jest dwa światy. Dwa światy z kolorami troszeczkę się zmieniło. Ale dlaczego dwa światy? Bo postawiliśmy na spieki duży format, naprawdę duży format. 130 na 260, no nawet na 3 metry, w zależności jakie pomieszczenia mamy, ale też i na małe kafeleczki, małe cegłówki, małe tam arabeski, mozaiki znowu wracają do łask. No to jest zaskakujące wręcz, zaskakujące. Mozaiki, ale i małe kwadraty. I często teraz łączymy, że mamy na przykład kwadrat i do tego dwa prostokąty, że to pasuje wymiarowo. Coraz częściej łączymy jedno z drugim, czyli te spieki, powiedzmy w kabinie prysznicowej, a reszta gdzieś mniejsze płytki. No to ładnie wygląda. Jeżeli chodzi o kolor, to ja nie wiem, czy to jest zaskoczenie, czy nie. Wydaje mi się, że tak, że to znowu wraca troszeczkę, bo więcej mamy znowu marmurów. Marmur przez te ostatnie lata był często, bo Modern Classic, o stylach jeszcze będzie, bo Modern Classic był popularny, ale teraz nie takie jak statuario Veneto, czyli białe z tymi szarymi żyłkami, ze złotymi żyłkami, tylko bardziej w onyx, w jakiś grey, w jakiejś szarości. Takie dosyć bogate marmury, w cudzysłowie, dajemy, bo oczywiście imitację płytek dajemy. Ewentualnie znowu, tak jak wspomniałem, białe płytki i do tego jakiś kolor ożywiający całe pomieszczenie. Zanim przejdę do tych styli, to powiem Wam, że mnie się podoba to co teraz mamy. Ja jestem takim zwolennikiem, jak oglądacie, a wiele osób ogląda wiele odcinków moich, to wie, że idę na praktyczność. Jestem raczej praktycznym człowiekiem i coś, co może być ponadczasowe, a mogę ewentualnie to zmienić, to jest w moim guście. A tu właśnie idziemy. Możemy mieć białe płytki, białe ściany nawet w całości. Kurczę, ja mam wrażenie, że momentami my mamy na świecie już taki przesyt tego wszystkiego, że chcemy mieć gdzieś spokój. I w domach właśnie teraz tak urządzamy, ale mimo wszystko chcemy ładnie, tak więc ta umywalka jakaś na nodze, wanna pastelowa, no ja z tym tak może nie szalał, ale jak się komuś podoba, proszę Cię bardzo. Lampa, tak, jakaś kolorowa, no to jest właśnie taki styl. I a propos styli. W jakich kierunkach idziemy? Modern Classic, jasny, nieśmiertelny, ostatnimi laty. Zobaczymy, jak to długo jeszcze potrwa, bo mam wrażenie, zresztą tu macie odcinek, w którym mówiłem o stylach obowiązujących w tym roku. Mam wrażenie, że akurat ten styl za niedługo się skończy. Ale tak, jest na ten moment, bardzo się podoba, co będzie dalej, zobaczymy. Drugie, no to raczej z tym białym to tak nie mamy, bo Urban Jungle to jest taki styl dosyć kolorowy, dosyć taki przyjemny. Trochę łączą go ludzie z boho i o dziwo z Japandi, tak? Można. Bo boho to jest naturalny materiał, naturalne materiały, no i tutaj w tym Urban podobnie mamy. Japandi, tak. Jak najbardziej również się stosuje, czyli Japandi ze skandynawskim, tak. Nowoczesny,
No to, ale to chyba co roku będę mówił, że nowoczesny jest aktualny. Oraz jest coś takiego jak wellness. Wellness, no jest to takie poczucie równowagi. Staramy się, to jest chyba a propos tych bodźców, które nas otaczają mocno, staramy się uzyskać taką równowagę pomiędzy ciałem, duszą a umysłem. Czyli taki zen, ma być taki spokój i uważam, że słusznie. Dobrze, dodatki. Jakie dodatki? Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o lustra, to nadal okrągłe, półokrągłe, tak, ale coraz więcej zwykłych, prostokątnych, zwykłych. Powiem jeszcze w ten sposób. Coraz więcej ludzi montuje matę grzewczą za lustrami. Po to, żeby nie parowały lustra. Czy słusznie? Ja wiem, nie wiem. Ja bym sobie czegoś takiego nie zrobił, bo szkoda mi by było prądu tak naprawdę. Ile razy to muszę przewidzieć, że będzie to parowało, tak, włączyć. Po pierwsze, po drugie, wolałbym wydać, tak jak ja zrobiłem, troszeczkę więcej na dzień dobry za lustro, a wtedy kryształowe. Ja nie wiem, czy się dalej robi kryształowe lustra. Nie wiem, trzeba by było sprawdzić. Ale nigdy mi lustro jeszcze nie zaparowało, tak? To jest to. A znowu, kurczę, marnować prąd pod tym względem ekologii. No właśnie to mi się też w tych trendach podoba, że patrzymy na tą ekologię. Patrzymy na to, żebyśmy się dobrze czuli i robimy tą bazę, czyli właśnie tak jak ja mam u siebie zrobione. Białe płytki plus drewniane w tej jednej łazience, plus drewno podobne, ale całe ściany są, można powiedzieć, białe. Plus dodałem grzejnik Cordivariego. A propos grzejników jeszcze. Grzejnik Cordivariego. I słuchajcie, ludzie wchodzą po już 10 latach prawie. Kurde, fajnie. A co to jest? Nie? Jeszcze jak nie działa grzejnik. Bo wygląda inaczej. Tak samo jak ta lampa, tak? Ludzie często pytają, co to jest. No, na linii, ładna lampa. Właśnie o to chodzi, żeby w domu zrobić 2-3 rzeczy. Nie wszystko ma być, bo to wow, takie, bo to wyjdzie zazwyczaj kicz, ale 2-3 rzeczy takie, co zaciekawi kogoś. No i teraz w tych łazienkach tak właśnie idziemy i mnie się to podoba. Co do dodatków, to właśnie te grzejniki, tak, jakieś ciekawe półeczki, stoliki, ale to większe łazienki już muszą być. Stoliki ładne, znowu pastelowe, kolorowe, na jakieś ładne flakoniki, kosmetyki. Tak, to też można urozmaicić, też to można dodać jako dodatek. Półki jakieś fajne, ciekawe. I w dodatkach jeszcze ujmę tapetę. To znowu z bazą jest. Możemy przecież zrobić sobie całą białą łazienkę, a na jednej ścianie, bo teraz tapetę i do kabiny prysznicowej przecież możemy dać, na jednej ścianie tapetę. I słuchajcie, to jest jeszcze fajne, że znudzi Wam się taka tapeta i możecie wymienić bez problemu za 4-5 lat. Z łazienką jest ten problem. Nie remontujemy jej tak dużo, bo ona kosztuje dużo. To jest remont potrzebny, jest stres. No chyba, że ten kalkulator mój kupicie, to wtedy... No, mówię, wspominam, ale naprawdę czegoś takiego nie było, a uważam, że to jest przydatne. Dlatego warto, aby stworzyć taką bazę, nie tylko w łazience, ale w całym domu i resztę ozdobić jedną, drugą, trzecią rzeczą taką fajną. Bo nawet taką umywalkę, jak stawicie kolorową i zechcecie ją wymienić, no umywalka na dzień dzisiejszy kosztuje tam ponad 1000 zł, tak? No jasne, są tańsze, są droższe i tak dalej. Ale nawet jak za 4-5 lat macie pastelowy, brzoskwiniowy kolor, chcecie wymienić na zwykłą białą, wymienicie bez remontu. Dajcie znać, co o tym myślicie, ale według mnie w dobrym kierunku idziemy. W dobrym kierunku idziemy pod względem wizualnym, ekonomicznym, ekologicznym i praktycznym. Dajcie też znać, bo naprawdę jestem bardzo ciekawy, bo pierwszy raz napisałem e-booka, czy według Was jest cena 24,90 ok, czy niekoniecznie. Jeżeli chodzi o kalkulator, kosztuje 49 zł, dostęp do kalkulatora, ale napracowałem się trochę na tym, serio mówię, kilka miesięcy, no bo to trzeba było wszystko fajnie zgrać, wszystko przewidzieć, co Wy będziecie mogli kupić. Nawet tam jest sztukateria, nawet tapeta, czyli klej do tapety, no wszystko, po prostu wszystko, silikony, nie silikony, że tylko sobie klikacie i Wam już to wyskakuje. Nikt Was nie zaskoczy, żaden fachowiec, a przede wszystkim Wy się nie zaskoczycie, że spodziewaliście się, że to będzie kosztowało 15 000, a nie 25 000. Albo już zawczasu sobie będziecie kombinowali, gdzie ograniczyć ten budżet. Jak zwykle wierzę, że ten odcinek Wam się przydał. Jeżeli tak, to poproszę Was o łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Zapraszam Was do mnie na Instagram. A na ten moment bardzo Wam dziękuję, do zobaczenia i cześć!